Witam kochani na naszym kolejnym spotkaniu na żywo. Cieszę się, że jesteście tutaj z nami. Z tej strony Aleksander Herecki z Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Od lat zajmuję się medycyną ludową i wspieram organizm i toksyny, które likwidujemy w naszym organizmie, bo wierzę w to, że nasze zdrowie to jest nasza najlepsza inwestycja. Widzę, że na czacie i w komentarzach zostawiliście mnóstwo wspaniałych pytań i dziś postaram się odpowiedzieć na największe, bardziej tutaj popularne. Pamiętajcie, że Wy możecie jak najbardziej tą wiedzę wykorzystać również w domu. To, co mówię, to wiedza moja oparta lata praktyki w naszym ośrodku, ale każdy z Was jest też oczywiście, pamiętajcie, że jest innym. Oczywiście zanim zaczniemy tutaj, to warto wspomnieć, że tutaj macie możliwość jak najbardziej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zróbcie taką, naciśnijcie przycisk subskrypcji naszego kanału, dzwoneczek, aby być jak najbardziej aktualny na następną transmisję, być z nami, tak? Piszcie też swoje pytania w komentarzach na żywo lub po zakończeniu wideo też jest taka możliwość. Lub wysyłajcie do nas na WhatsAppie, normalnie na maila, wysyłajcie do nas zapytania, będziemy ich w następnym nagraniu odpowiadać. Zbieramy się również za tydzień, też w środę o godzinie 18 będzie kolejne nagranie na żywo, gdzie będziecie mogli zadawać swoje pytania. Więc co, no zaczynamy. Tutaj mamy jedno pytanie na temat zegaru biologicznego i migracji i tutaj pani Ann 3513 zadaje na ten temat pytanie. Więc pytanie na temat zmiany strefy czasowej i zegaru biologicznego, gdzie interesuje tutaj temat zmian czasowych. Osoby, które wyemigrowały, różnica czasu ponad 6 godzin tak naprawdę, więc nasze ciało przyzwyczaja się do tego, ale nie nasz zegar biologiczny. Rozumiem ten problem doskonale. Nasz rytm dobowy jest regulowany przez światło i hormony. Przeprowadzka o strefę 6 godzin czasowych to potężny szok tak naprawdę dla naszego stanu organizmu, który przychodzi w stan przewlekły, ale ciało może z czasem zaadaptować się na nowe warunki. Niestety to się tak nie dzieje szybko, więc co warto w domu w tym przypadku zastosować? Ekspozycja na słońce, czyli codziennie rano od razu po przebudzeniu się w nowej strefie czasowej, gdziekolwiek w innym kraju, wstajmy, naszą twarz eksponujmy na słońce. To zresetuje naszą szyszynkę. Jak najbardziej można wesprzeć jak najbardziej też ziołami, czyli na przykład w godzinach wieczornych możemy zastosować napary z melisy, z męcznicy, z rumianku, aby naturalnie obniżyć ten kortyzol, żeby się przygotować do snu. U nas w ośrodku oczywiście stosujemy manualne terapie, ziołolecznictwo, które wyciszają układ współczesny i przyzwyczajają ewentualnie przywracają wewnętrzną równowagę, homeostazę. Więc to oczywiście w domu można wiele rzeczy zrobić, ale jeżeli to już weszło naprawdę w stan zaawansowany, nie możemy się wyspać cały czas, mamy problem zdrowotny, no to tutaj trzeba wtedy niestety pomóc na odległość, niestety tak nie zawsze da radę. Kolejne pytanie, tutaj mamy o stawy i narządy ruchu, które też jest bardzo ciekawym tematem i tutaj mamy pytania od pani Janiny, też podobne pytanie było od pani Marii 4834, od pani Iwona 550, no i Medi 4. Takie zgrupowanie pytań, wszystkie w jedną kulę, ponieważ dotyczą kości, stawów. Więc tutaj pytanie takie było: złamanie stawu skokowego 30 lat, już zwyrodnienie stawów pękających, jak najbardziej łąkotki, wymiana biodra, czy to już można jeszcze ominąć operacją, opuchnięcie palce rąk. Więc no to jest wszystko takie zgrupowane pytanie, gdzie najczęściej ludzie zadają. Więc tutaj warto oczywiście podkreślić, że to jest potężny blok pytań w naszym jak najbardziej narządu ruchu. Ból po złamaniu przy zwyrodnieniach potrafi wyłączyć z życia tak naprawdę, tak? Co do biodra i kolan, medycyna akademicka często radzi wymienić na sztuczne, ale zawsze powtarzam, że operacja to powinna być ostatecznością. Gdy zniszczenia są nieodwracalne, to wtedy tak, ale w wielu przypadkach możemy zregenerować lub zatrzymać te procesy niszczenia, tak? Albo możemy to spowolnić te procesy, możemy częściowo odwrócić. To co na przykład często pytają ludzie na przykład do żywokostu, jest świetnym zielem, które możemy robić i okłady, i herbatki możemy przygotować. To jest świetna, naturalna metoda, ale na wygojoną skórę, bez już otwartych ran.
My w domu jak najbardziej tutaj zawsze my polecamy okłady z borowiny. My ich też stosujemy, unikalną borowinę w domu. To nie jest ta, która dostępna po prostu w Polsce, tylko u nas wyłącznie my importujemy z jeziora Saki. Działa silnie przeciwzapalnie i przyspiesza regenerację od środka. Również w domu możemy zastosować kąpiele z soli, to jest z magnesu, siarki na przykład wchłania się przez skórę świetnie, zmniejszają opuchlizny, na przykład opuchnięcie palców. W ośrodku stosujemy głębokie masaże, zabiegi z borowiną na całe ciało, nie tylko na staw kolanowy, dlatego że wszystko jest powiązane, jak również stosujemy fizjoterapię. Więc uczymy też, jak prawidłowo odciążyć stawy po urazach, czyli musimy do tego podejść stopniowo. Nie możemy naraz wszystko tak naprawdę zastosować, jeżeli są urazy, które niestety już trwają latami. Te rzeczy są bardzo ważne i dużo osób, zwłaszcza starszych po urazach, nie mogą dojść do siebie i te problemy towarzyszą wiele lat. Więc nie zwlekajcie, jak tylko coś się stało, kilka tygodni, miesiąc na regenerację, później rehabilitację, jeżeli nie pomogło, no to trzeba działać w innym kierunku. Zachęcam oczywiście nie bagatelizować takie czynniki. Tutaj kolejne pytanie na temat oczyszczania wątroby od Marcina i Beatki. Więc proszę Państwa, pytanie na temat oczyszczania wątroby to są mity i bezpieczeństwo. I pytanie od Marcina i Beaty to jest, czy oczyszczanie wątroby z olejem jest bezpieczne? Dlaczego pyta? Bo ma kamienie od 3 dni i bóle z promieniowaniem na plecy. Czy może zrobić w domu oczyszczanie? I Pani Beatko i Pani Marcinie, tutaj może być muszę z Wami być bardzo szczery. Jeżeli macie zdiagnozowane duże kamienie, a duże kamienie to jest powyżej pół centymetra, centymetr i większe, to jest bardzo niebezpieczne. Macie aktywny ból kolko-żółciową. Jeżeli macie robić to w domu drastycznym płukaniem olejem z sokiem, to może być dla Was niebezpiecznie. Możecie do tego doprowadzić zaklinowanie kamieni w drogach żółciowych i ostrowego zapalenia trzustki. W domowych warunkach, oczywiście, jeżeli nie mówimy o takich stanach ostrych, tak jak tutaj mówimy, no to możemy zastosować napary żółciowe, czyli to na przykład picie herbatki z mniszka lekarskiego, albo ostropes na przykład plamisty, który bardzo dobrze wspiera przepływ żółci. Jak najbardziej może być ciepła woda. Może być ciepła woda z cytryną, rano natrze świetnie działa środowisko układu pokarmowego i nawadnia nasz organizm. W naszym ośrodku przeprowadzamy bezpiecznie kontrolowany program oczyszczania. Jeżeli macie problemy z kamieniami, musicie najpierw zmienić ich strukturę ziołami, zanim ich będziecie chcieli wydalić. Koniecznie zapraszam do ośrodku ze względu na bezpieczeństwo. Ale jeżeli już kamienie poszły i czujemy bardzo ostre bóle, kolki w okolicach pleców, w okolicy moczowodu, no to tutaj musicie najwyraźniej już wtedy się udać do szpitala, żeby jednak tutaj udrożnili. Dotychczas można działać. Oczywiście były sytuacje, gdzie ludzie przyjeżdżali też do nas. My tutaj uruchomiliśmy. Praktycznie jeszcze ani jednej osoby nie musiałem zawozić do szpitala. Te zabiegi, które my prowadzimy w ośrodku, one powodują to, że nasz organizm jest jeszcze bardziej rozluźniony, jeszcze bardziej przygotowany na wydalenie tych kamieni. I on oczywiście część wydalał u nas w ośrodku, część może być to jeszcze później wydali już te mniejsze w domu, więc pierwszy początek bardzo jest ważny, żeby faktycznie przygotować ten organizm do tak ciężkiego procesu. To jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ no to jest może być taki ostry, zapalny ból, że niestety organizm, człowiek nie wytrzymuje, nawet przeciwbólowe wtedy niestety nie działają. Kolejne pytanie mam tutaj na temat jelita i diagnostyka. I tutaj mamy pytania od pani Sabina i jak najbardziej Jolanta 2566. Pytanie na temat jelita i testu borokowego. Jeżeli tutaj pytamy się, czy jest to ze sokiem z buraków, jest merodajne na nieszczelne jelita i co w tym przypadku stosować na problemy na leśniewskiego krona. Pani Sabinko, to bardzo popularny mit w internecie. Zabarwienie moczu na różowo po zjedzeniu buraków wcale nie oznacza automatycznie nieszczelności jelit. Najczęściej wynika to z uwarunkowań genetycznych albo na przykład szybkości pasażu jelitowego lub niskiego kwasu żołądkowego. Jeżeli chodzi o krona, choroba zapalna, wymaga to
zaawansowanych metod detoksu tak naprawdę. W domowych warunkach bardzo ciężko i długo to naprawić. Co możemy w tym przypadku w domu zastosować? W domu jak najbardziej możemy zastosować długo gotowane rosoły kolagenowe. To jest świetnie łatają śluzówkę jelit, są łagodne dla przewodu pokarmowego. Możemy zastosować kleiki, na przykład siemienia lnianego, pite codziennie przywleka żołądek i jelita warstwą ochronną. A zobaczcie tych ile jelit tak naprawdę mamy, dosyć sporo. Możemy zastosować też tak naprawdę kiszonkę, sok z kapusty, ale uwaga, przy aktywnym kronie wprowadzamy go dosłownie po łyżeczce, obserwując reakcję organizmu, by delikatnie budować tą florę bakteryjną. Flora bakteryjna w naszym organizmie jest około nawet 2 kg. Więc jeżeli ona jest zniszczona, a przy tej chorobie bardzo mocno, musimy stopniowo do tego dojść, żeby nie spowodować tego, że nasz organizm po prostu sobie fizycznie nie poradzi. Problemy jelitowe i otomologiczne problemy to sygnał, że organizm walczy sam ze sobą. W Akademii Medycyny Regeneracyjnej uczymy, jak złagodzić te stany zapalne, a praca z nami to inwestycja w powrót do normalnego życia bez bólu brzucha. Tutaj te okolice brzucha tak naprawdę, jak tutaj spojrzymy, są bardzo blisko powiązane również z miednicą. I często na przykład kobiety też na przykład mylą, że ból brzucha, a to myślą, że to jest na przykład jelita tam coś zapchane albo nietrawienie, a to może być na przykład okolice na przykład jajników, może być okolice na przykład pępka, czyli tam gdzie mamy na przykład pęcherz, to może być na przykład jak najbardziej kobiece inne organy, to może być nerki na przykład, które oddają później w okolice lędźwie z tyłu, więc nie zawsze tak naprawdę to musi być ten jeden problem. Ciężko samemu zdiagnozować, tym bardziej, że nie zawsze badania pokazują prawidłowo, więc można to oczywiście manualnie w naszym ośrodku to zbadać. Serdecznie zapraszamy, możemy jak najbardziej Państwu pomóc. Kolejne pytanie tutaj mamy na temat odporność wirusów i skóra. Tutaj pytania od Lawsona, Anny i Piotra. Temat skóra, odporność i wirusy. Pytanie na temat wirusów EBL, gronkowiec, jak najbardziej oporna łuszczyca, pasożyty, przywrót, to tak powiedzmy możemy to zgrupować wszystko w jedno. Wszystkie te problemy mają jeden wspólny mianownik. To jest przeciążony układ immunologiczny. Łuszczyca to choroby autoimmunologiczne często połączone z wątrobą i stresem. Proszę spojrzeć. Skóra w naszym organizmie, akurat tutaj nie widać tej skóry, ale to jest największy nasz organ naszego ciała, który ochrania nas od zewnątrz. I on nie jest winowajcą, co się dzieje tak naprawdę u nas w środku. Więc na to warto oczywiście zwrócić uwagę, że wirusy takie jak na przykład EBL, czy bakterie, na przykład gronkowiec złocisty, siedzą u nas i czekają na spadek odporności. To nie jest sztuką, jeżeli jest to tylko wybijać, jest tylko stworzenie środowiska, czyli często stosują antybiotyki i inne leki, które nie będą mogli oni się nam nażyć. W domu najlepiej byłoby zastosować przy tym witaminę C i witaminę D3. Można oczywiście zbadać, ile oczywiście zrobić badanie morfologiczne i sprawdzić, jak naprawdę poziom naszej witaminy, a powinien on być na dzień dzisiejszy powyżej 80 i 100 na dzień dzisiejszy, ja tak uważam przynajmniej z mojej praktyki, że duże dawki naturalnej witaminy C, również dzika róża, może być rokitnik, bardzo dobrze wzmacnia nasz witaminę D3 z K2 w okresie jesienno-zimowym, to jest podstawa tak naprawdę. Jeżeli chodzi o kwestię pasożyty, no tutaj można zastosować oczywiście piołun, goździki, wrotycz, to są naturalne zioła i metody wspierające organizm w walce z patogenami, pasożytami, jak przywry i inne. Należy jednak ściśle przestrzegać dawkowania. Mamy gotowe mieszanki z instrukcjami, nazywają się albo zdrowe jelita, albo mieszanki na inne problemy z pasożytami, które oddziałują bezpośrednio na problemy pasożytowe, ale również powodują to, że usprawnia pracę jelit, czyli trawienie. Czyli mówimy o tym, że przy stosowaniu tych ziół, wrotycz, pion, goździki, uruchamia się większa produkcja kwasów żołądkowych, co ułatwia nam tak naprawdę trawienie, jeżeli na przykład mamy z tym problemy. Jak najbardziej zachęcam też w domu spróbować zarządzać stresem. Przy łuszczycy stres jest tak naprawdę największym wyzwalaczem. Wprowadzacie codziennie 10 minut głębokiego oddychania przyponą. Przypona znajduje się u nas
po środku tutaj mniej więcej, tak, nad pod płucami, która oddziela oczywiście górną część, dolną część, więc jeżeli będziemy ją tutaj ćwiczyć, to jak najbardziej wykonujemy automasaż wewnętrznych organów, jak najbardziej wtedy następuje lepsze prace jelitowe, wspomagamy w ten sposób. Tak samo te ćwiczenie, które my pokazywaliśmy wielokrotnie, jak tak się pokręcimy kilkadziesiąt i więcej razy, to też usprawnia automasaż naszych wszystkich wewnętrznych organów, jak najbardziej również przy tym jeszcze i kręgosłup wtedy się lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o wprowadzenie, tak, tutaj z przewlekłymi infekcjami, chorobami skóry, walczyć trzeba kompleksowo. Pobyt w takim naszym ośrodku jak najbardziej to jest świetne odcięcie siebie od stresu. Seria zabiegów detoksykujących celowo tak naprawdę z terapii o ziołowach skierowana, to miejsce, gdzie wasza odporność przejdzie w prawdziwy, twardy reset. To znaczy, że jeżeli osoby, które do nas przyjeżdżają do ośrodka, oni nie mają czasu tak naprawdę na stres, który jest związany z pracą, z obowiązkami, z innymi swoimi życiowymi problemami. Człowiek się skupia tylko na sobie. My działamy oczywiście wszystko holistycznie, czyli uwzględniamy różne problemy, czy to jest problem z głową, z sercem, płucami, nerkami itd., itd. I to jest wszystko w jednym czasie połączone, nazwijmy to takie kombo, gdzie możemy wtedy nad człowiekiem od głowy, nie tylko fizyczne, ale też umysłowe, zacząć popracować i wtedy widzimy świetne efekty poprzez oczywiście wewnętrzne organy, które niestety też często poprzez stres i inne rzeczy nie działają prawidłowo. Mamy do tego narzędzia oczywiście. Kolejnym pytaniem mamy tutaj zdrowie intymne i krążenie. I tutaj pytanie mamy od pani Joanna 6698. Więc pytanie dotyczy, czy seks wpływa pozytywnie na zdrowie w każdym wieku. Oczywiście chodzi tutaj o dorosłe, już dojrzałe osoby i tutaj późniejszą nawet starość. I tutaj powiem szczerze, że co do pytania pani Joanny odpowiadam w pełnym przekonaniem. Tak, aktywność seksualna w każdym wieku to wyrzut endorfin, to jest dotlenienie organizmu, to jest wsparcie układu krążenia, to jest naturalny reduktor stresu. To zdrowie w czystej postaci tak naprawdę. Zachęcam jak najbardziej w domu dodatkowo, żeby wspomagać krążenie, można zastosować na przykład kakao, można zastosować jak najbardziej dobre ukrwienie wtedy następuje w naszym organizmie, kiedy zastosujemy naturalne przede wszystkim, tak? Jak najbardziej surowe kakao jest bogate w magnez i w inne składniki, które wspierają produkcję tlenku azotanu, co pomaga również rozszerzać naczynie krwionośne i pomaga w przepływie krwi. W domu dodatkowo możemy dodawać do posiłków napojów imbir, cynamon, kardamon, gwoździki na przykład i odrobinę chili. Działają rozgrzewająco i silnie pobudzają krążenie krwi na obwodzie ciała. I to jest bardzo dobrze na podnoszenie tutaj naszej odporności, które bardzo pozytywnie w tym przypadku podnosi temperaturę i wpływa pozytywnie. Ja też również dostaję często pytania na temat problemy ze wzrokiem. Tu mam akurat panią Brygitę, która zadała pytanie, ale ja bym chciał tutaj troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć, ponieważ tych pytań i dolegliwości jest bardzo, bardzo dużo, więc warto o tym oczywiście wspomnieć, ponieważ no, my mamy narzędzie do tego, nie tylko jedna rzecz, ale jest wiele rzeczy, które możemy w domu zrobić. A więc takie rzeczy, problemy zdrowotne, jak czarne jakieś tam pajączki w oczach, mięty, zmiany wielkości źrenic, na przykład tutaj jest zapytanie, czy seksy, który tutaj też wcześniej pytał, też może być powiązane, niepowiązane, ale no, warto o tym oczywiście pamiętać, że problemy zdrowotne ze wzrokiem to jest całokształt naszego całego organizmu. Wady to mogą być refrakcje, na przykład starczowzroczność, może być zwrodnienie plamki żółtej, to może być barwnikowe zwrodnienie siatkówki, to jest może być zaćmę, jaskra czy problemy na tle cukrzycowym również to może być. Z punktu widzenia wieloletniej praktyki naszej tutaj medycyny regeneracyjnej, wszystkie te dolegliwości mają często wspólne źródło. Czy oczy nie chorują tak samo w jednej izolacji, czyli to nie jest jeden wspólny tylko organ, który możemy wyciągnąć, wyrzucić i zamienić. No to wiadomo, medycyna idzie w tym kierunku, że niedługo będziemy jak to samochody, koło za koło wymieniliśmy, pojechaliśmy dalej, ale ja uważam, że nadal i według naturalnej medycyny chińskiej, która jest bardzo starożytna,
mamy bezpośrednie połączenie z całokształtem naszego organizmu. Bardzo warto o tym pamiętać, że same oczy nie chorują w izolacji od reszty ciała. Niedostateczne ukrwienie, zanieczyszczone wątrobę, osłabiony układ nerwowy czy zła dieta to może być też jak najbardziej przyczyną wzroku. Obserwując bezpośrednie pytanie tutaj różnych naszych widzów, jak najbardziej oni mają różne dolegliwości. I ja bym chciał to wszystko w jedną grupę wsumować, ponieważ no, to dotyczy jednego organu tak naprawdę, który jest oczywiście powiązany z całym naszym ciałem. I to są często, tak naprawdę one mogą być wynikiem nagromadzonych toksyn w organizmie, problemy z krążeniem i zanieczyszczenie wątroby. Nawet to według medycyny chińskiej jest potwierdzone, że nasz organ, czyli nasz wzrok, oczy powiązany z naszym najważniejszym organem, to jest wątroba. Więc zmieniająca się wielkość źrenic też może być tak naprawdę przyczyną związane ze stresem, osłabieniem układu nerwowego lub reakcją tak naprawdę na leki, zmiana ciśnienia. Wymaga to holistycznej regeneracji układu nerwowego. Nawet jeżeli zmagamy się z trudnymi przypadkami, jak niedorozwój na przykład wzroku nerwowego u dzieci, zaćma czy przewlekłe cukrzycowe na przykład, pamiętajmy, że organizm ma ogromny potencjał do samoregeneracji. Trzeba mu tylko dostarczyć odpowiednich narzędzi do naszego organizmu. Tak naprawdę mamy wiele też sprawdzonych swoich metod, naturalne protokoły naprawy wzroku. I pierwszy to jest tak naprawdę to jest nasze kropelki na bazie glistnika, które bardzo dobrze zewnętrznie stymulują, ale nie tylko zewnętrznie, bo one docierają aż do wewnątrz. W celu prowadzenia, zlikwidowania problemu ze wzrokiem trzeba zastosować krople na bazie glistnika 3 razy dziennie, co najmniej, i robić to systematycznie. Gotowy i bezpiecznie przebadany w laboratorium koncentrat jest dostępny tylko w naszym sklepie medycynaludowa.com. Nazywa się koncentrat przeciwzmarszczkowy, który oczywiście można stosować. My stosujemy go nie tylko na zewnątrz, ale również zakrapiamy do oczy. Później to, co wypływa z oka, łzy, rozprowadzamy tutaj na powieki dookoła. To jest jedna rzecz, która łącznie z drugą rzeczą, koniecznie bym powiedział, że warto to zrobić, żeby połączyć, czyli codzienne ćwiczenia. I to będzie klucz do sukcesu tak naprawdę, bo wtedy ten efekt zdrowienia wielokrotnie się zwiększa. I od wielu lat zachęcamy ludzi, by wykonywali ćwiczenia do poprawy wzroku. Koniecznie wykonujcie je codziennie do uzyskania najlepszego efektu. Na naszym kanale również jest film pokazany, jak prawidłowo to robić. I oczywiście tych instrukcji było sporo, ale tak naprawdę my na co dzień używamy telefony, komputery, telewizory, zamknięte w pomieszczeniach, czyli wszystko widzimy cały czas przez wiele godzin w tej samej pozycji, ograniczamy sobie wzrok, a jeżeli my widzimy jeszcze przez okulary, to ja to określam, jakbyśmy byli w ogóle w czołgu, czyli nie widzimy dookoła, nie używamy naszych mięśni dookoła gałki ocznej, które tutaj mamy też takie mięśnie, które odpowiadają za sprawność tego oka, czyli one nie adaptuje się do tego, co potrzebujemy. Ludzie, którzy wcześniej pracowali więcej, byli na świeżym powietrzu na zewnątrz, musieli popatrzeć blisko, z daleka, może coś tam pobiegło daleko, na przykład w lesie i tak dalej, więc oni to używali, ale codziennie siedząc przy komputerze przez 8 godzin, to wzrok się tylko zaadaptował do tego i niestety nieodpowiednie światło i inne czynniki, które też mogą być związane, na przykład problemy z wątrobą, i cały organizm wtedy trzeba też gruntownie oczyścić, żeby był to pozytywny wpływ, ponieważ część ludzi mówi, że świetne są wyniki, naprawdę poprawili, bardzo duże podziękowania, opinie na ten temat były, jeżeli chodzi o metodę, ale część osób twierdzi, że na przykład bardzo słabe efekty i mówią, że postosowali miesiąc, 2 i nie widzą efekty. W tym przypadku odpowiem od razu na pytanie, że warto zwrócić na nasz najważniejszy organ, który jest wątroba. I tutaj trzeba nie tylko ją oczyścić, ale też bym poradził, żeby też oczyścić cały organizm, bo to też jest niestety bardzo ważne i powiązane, bo my nie jesteśmy, jak to mówiłem, w samochodzie, wymieniamy sztukę za sztukę i już jedziemy dalej. Tutaj wzrok jest tak naprawdę naprawiamy od środka. Gorąco polecam procedurę oczyszczania wątroby, jeżeli potrzebujemy profesjonalnej i kompleksowej pomocy. Jeżeli nigdy nie robiliśmy tego, to część ludzi oczywiście robi to w domu, udaje się, a jeżeli ktoś nigdy wcześniej tego nie robił, to przyjeżdżają do nas ośrodka, do Akademii Medycyny Regeneracyjnej i my pomagamy w naszym tutaj ośrodku na miejscu odbudować, nauczyć, jak to o siebie zadbać. Nie czekaj, aż wzrok całkowicie się pogorszy. Weź zdrowie w swoje ręce. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy jeszcze macie pytanie na temat wzroku, a może innych poprzednich temat tak naprawdę był. Codziennie czytam wasze jak najbardziej tutaj pytania, jak widzicie ich jest dosyć sporo.
I w komentarzach czasami często widzę pytania na temat drugiego jeszcze produktu, który my tutaj jedynie osobom, którzy jesteśmy firmą, który mamy dostępną w Polsce, nie tylko, nas zamawiają nasz produkt, czy mówimy o tym przypadku o borowinie, która jest tak naprawdę pomaga w odzyskaniu zdrowia. I tutaj jest zawsze pytanie, co to jest za borowina, jak to wygląda za borowina, na co działa, musimy być, czy musimy być gdzieś indziej, czy można to w domu zastosować, czy musi być w ośrodku, gdzie można sobie kupić. I często pytałem, wytłumaczymy ludziom, że to jest, trzeba zastosować borowinę. No to borowina oczywiście jest dostępna w Polsce, jest dostępna w ośrodkach, ale uwaga, to nie jest ta sama borowina, co my tutaj stosujemy, unikalną borowinę. Kochani, borowina, o której pytacie, to czarne, tak naprawdę gęste błoto iłowo mineralne. Ja to nazywam, to jest czarne złoto, bo to jest potężny koncentrat aminokwasów, lipidów, witamin. Odpowiadając na wasze pytania, tak, to jest pochodzenie, ma absolutnie kluczowe znaczenie. Nasza borowina to jest jezioro Saka z Krymu, gdzie jest absolutnie unikalny i dostępny w tej formie, wyłącznie tylko u nas na naszej stronie medycynaludowa.com. Niestety ludzie mylą, a pójdą do sklepu, kupią, bo jest tam jakiś żelarski sklep i później mówią, no to nie działa. No nie działa, dlatego że kupiliśmy niewłaściwy produkt. Nazwa jest podobna, ale nie ta sama właściwości tak naprawdę. My stosujemy w naszej Akademii Medycyny Regeneracyjnej od wielu lat to ma fenomenalnymi skutkami. Zwykła borowina, które znajdziecie w popularnych uzdrowiskach, często ma bardzo słabe działania. Ona ma składnik, większą ilość tak naprawdę torfu, gdzie niestety tak naprawdę ten torf no nie działa tak samo efektywnie jak tutaj te wszystkie składniki, które są zawarte w tej. W błoto jest jezioro Zakie, ma nieporównywalne wyższe stężenie aktywnych składników biologicznych, które przenikają przez skórę, czyli nie tylko mówimy, żeby nasza skóra piękna była, tak, żeby jak my napielęgnujemy, tylko ona przenika przez skórę do wewnątrz i odżywia te wszystkie nasze wewnętrzne organy. To jest bardzo ważne, które później przenikają przez skórę i zmieniają pamięć komórkową, regenerują stawy, narządy wewnętrzne, układ nerwowy również. No i teraz ludzie często pytają, jak możemy zastosować to do czego? No na wiele sposobów. Na naszej stronie jest też poradnik, takie instrukcje, jak borowinę taką możemy zastosować na różne dolegliwości. I najczęstszymi dwoma pytaniami na przykład, jak możemy zastosować na przykład na ból stawu, jak zrobić kompresję. Wystarczy taką borowinę otworzyć, podgrzeć można do temperatury ciała, można ją nałożyć, na przykład boli nas tutaj łokieć, tak? Bierzemy cienką warstwą, nakładamy sobie oczywiście dookoła cały staw łokciowy, smarujemy sobie, bierzemy do garści troszeczkę soli, zwykłej kuchennej, cienkoziarnistej, peelingujemy. Po co peelingujemy? Nie, żeby ona była bardziej słona, tylko delikatnie podrażniamy naszą skórkę, żeby ta witaminy, minerały z borowiny jeszcze bardziej dożywiły nasz tutaj staw. To jest bardzo ważne. I co później robimy? Owijamy sobie cały ten łokieć na przykład folią spożywczą, żeby to działało przez kilka godzin. Możemy zastosować to na 2-3, nawet niektóre osoby nawet przez całą noc, czyli 6 godzin, 8 godzin trzymali u siebie na swoim ciele. Po całych tych terapiach to po prostu bierzemy, idziemy pod prysznic, spłukujemy zwykłą wodą, bardzo ważne, zwykłą wodą, bez żadnych środków myjących i zostawiamy tak jest po to, żeby ta borowina, te mikrocząstki, które zostały, jeszcze pozytywnie działały. Jeżeli są poważne problemy, to wtedy trzeba postosować codziennie, nawet przez kilkanaście dni, żeby był efekt. Jeżeli są mało poważne problemy, to można oczywiście krócej, ale takie 2 tygodnie, nawet do miesiąca warto na pewno zastosować. Zachęcam, dużo osób sobie w domu pomogło. My na przykład w ośrodku stosujemy na całe ciało, gdzie w domu to bardzo ciężko byłoby do wykonania, ponieważ niestety nie ma na to warunków, ale my smarujemy od głowy do stóp, całe nasze ciało w tym przypadku i działa to fenomenalnie, ponieważ przez kilka godzin człowiek leży, dożywia nasze wewnętrzne organy, które niestety już przestały tak naprawdę często prawidłowo działać. W domowych warunkach jak najbardziej również możemy zastosować jeszcze na zęby i dziąsło, czyli mamy próchnicę, mamy jakieś bóle zębów, mamy jakieś tam inne problemy z dziąsłami, zębami. Zachęcam spróbować. Nie od razu oczywiście lecieć do dentysty, jeżeli jest ból od 1 do 10 na 10, no to oczywiście idziemy naprawiać, ale jeżeli
mamy krwawiące dziąsła, mamy parodontozę na przykład, czy inne problemy, to wystarczy jedna łyżkę naszej borowiny, rozprowadzamy sobie do zęba dziąsła w środku i przez około 30 minut trzymamy w środku i sobie płuczemy nawet później tą borowinką. Na koniec, jak już skończymy po 30 minutach, po prostu wypłukujemy wodą i stosujemy to raz dziennie. Może być stosowane codziennie. Nie ma znaczenia dnia, czy rano, czy wieczorem tak naprawdę. My również tą metodę wykorzystujemy w naszym ośrodku, czyli człowiek, kiedy leży u nas na peelingach, wtedy też ma taką możliwość zastosowania do zębów i wtedy leżymy, relaksujemy się w milczeniu. Oczywiście to tylko w domu możemy tyle tego zrobić, że no nie wszystkie możemy zrealizować, bo nie zawsze warunków mamy. Dlatego u nas w naszym ośrodku mamy odpowiednie pomieszczenie, dogrzane, człowiek nasmarowuje profesjonalnie to wszystko od głowy do stóp. Jeżeli chcecie tego doświadczyć, profesjonalnego podejścia kompleksowego, zapraszam serdecznie pod naszym okiem, to możemy jak najbardziej zrobić. Kolejnym tutaj pytaniem od widzów jest, jak super, to dlaczego takie duże ceny na przykład, i to jest na temat w naszym ośrodku, dlaczego takie są wygórowane ceny. No proszę Państwa, ja powiem Państwu tak, że rozumiem Państwa pytanie, cieszę się, że padło, ponieważ spójrzmy prawdzie w oczy, że medycyna regeneracyjna to nie jest wpisanie recepty, która zajmie tylko 5 minut i nie jest jeden lek, który tak naprawdę człowiek już później przez miesiąc ma w domu zastosować. W naszym ośrodku pracujemy nad naszym klientem, pacjentem kilkanaście godzin na dobę i to jest przez kilkanaście dni czasami, czyli nawet miesiąc. Używamy najwyższej jakości unikalnych surowców, jak nasza oryginalna borowina, importowane z specjalnych źródeł, nasze autorskie mieszanki, nasze autorskie komponenty, które my przygotowujemy, to wszystko ręcznie. Mamy skomponowane i kosztowne urządzenie, które musimy zastosować i zaangażowanie sztabu ludzi. To nie jest tak, że ja tylko wszystko to robię, tylko mamy fizjoterapeutów, masażystów, którzy mamy oczywiście odpowiednich ludzi do przygotowania posiłków, kucharki, które muszą też odżywić nas odpowiednimi produktami jakościowo. Więc to wszystko niestety to jest tak naprawdę to jest inwestycja w wasze życie, w drugie życie, lepsze, które było dotychczas. Jeżeli wy macie problem zdrowotny i nie wiecie, jak go zrobić, no to wy możecie zrobić go na wiele sposobów. Jak najbardziej można to zrobić, część rzeczy możecie zrobić w domu, poprawić, nie ma z tym problemu. Na co wtedy warto zwrócić uwagę? Macie kilka opcji tak naprawdę. Pierwsza opcja to jest edukacja i samodyscyplina. Ja za was tego w domu nie zrobię. Oczywiście możecie skorzystać z konsultacji, możemy na ten temat porozmawiać, mogę część rzeczy wyjaśnić. Oglądajcie nasze darmowe materiały na YouTubie, czytajcie dostępne książki w naszym sklepie, wdrażajcie darmowe sobie metody, tak jak głodówki, hartowanie wodą, oczyszczanie na przykład wątroby, nerek, to wszystko jest opisane w naszych książkach. My na bazie tego też jak najbardziej działamy. Druga opcja to macie właśnie możliwość skorzystania z kuracji domowych z naszymi produktami, czyli możecie wejść na naszą stronę w sklepie. Nasza strona to jest medycynoludowa.com. Zakupcie sobie borowinkę, zakupcie sobie gotowe mieszanki ziołowe, zakupcie sobie gotowe zestawy na oczyszczanie wątroby. Jeżeli wy takich gotowych nie macie możliwości zorganizowania sobie, działajcie według tego. My według tego też sobie tutaj przygotowujemy i działamy w naszym ośrodku. Oczywiście kolejną opcją to jest, pamiętajcie jednak o to, że najdroższa na świecie jest choroba, przewlekłe cierpienie i utrata możliwości normalnego życia. Pobyt w Akademii Medycyny Regeneracyjnej to skondensowany w czasie potężny impuls, którego często nie da się wygenerować samemu w domu. Jeśli tylko macie możliwość, przyjeżdżajcie, zrobimy wszystko dla waszego organizmu, wrócicie tak naprawdę na właściwe tory, żeby dalej można było szczęśliwie funkcjonować i żyć tak naprawdę. Słuchajcie, kochani, pytań jak widzicie mnóstwo, co tydzień praktycznie do nas ludzie piszą, dzwonią i zachęcamy oczywiście się interesować swoim zdrowiem. Są kolejne pytania, jak będą na temat padaczki, astmy i inne. Na te tematy odpowiemy w następnych materiałach. Zachęcam oczywiście, by tak naprawdę, żeby nam starczyło czasu, bo niestety czas mamy też ograniczony. Pamiętajcie, że naturalne leczenie wymaga czasu. Organizm nie popsuł się w jeden dzień, nie naprawi się to w jeden dzień, tak samo jak się zepsuł. Niestety to czasami trwało latami, albo i kilkanaście lat.
Jak najbardziej zaczynamy zawsze od podstawy. Wody, snu, oddechu, odstawienia trucizn z jedzenia jak najbardziej, oczyszczania organizmu, to możecie w domu zrobić jak najbardziej. Ale ja Was też serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzania naszej strony medycynaludowa.com, Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Wejdźcie tam, zobaczcie naszą pełną ofertę. Przyjedźcie, zregenerujcie siły, naprawcie swoje stawy, oczyście swoje organy w profesjonalnym otoczeniu. Nauczycie się w praktyce, nie tylko w teorii, to jak tutaj my tłumaczymy przez internet, ale to wszystko można zrobić na miejscu. Pamiętajcie, by zostawić subskrypcję na naszym kanale po to, żeby być na bieżąco w temacie zdrowia swojego. Pytajcie w komentarzach pod filmem tutaj, jak najbardziej możecie sobie zostawić komentarz. My w przyszłości, oczywiście za tydzień będziemy się widzieć, kolejny live będzie z pytaniami i odpowiedziami. Będziemy już za tydzień w środę, jak najbardziej będziemy odpowiadać na Wasze kolejne pytania. I na koniec mam do Was jedno krótkie pytanie, abyście mogli lepiej przygotować się na kolejnego spotkania. Jaki jeden najmniejszy krok dla swojego zdrowia jesteście w stanie wdrożyć w życie już od jutra rana? Nie wczoraj, nie za tydzień, jutro. Macie czas, żeby to sobie przemyśleć, odpowiedzcie sobie to w pytaniu. Ja życzę Wam dużo zdrówka. Nazywam się Aleksander Charycki. Znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Jeżeli oczywiście będą pytania, a Wy się interesujecie swoim zdrowiem, ja się bardzo cieszę i życzę Wam dużo zdrówka i do zobaczenia w następnym odcinku.